Cześć wszystkim, z tej strony Tomsikdev, a dzisiaj zajmiemy się algorytmem sortowania bąbelkowego. Zaczniemy od lekkiego wprowadzenia takiego teoretycznego, a potem napiszemy sobie ten algorytm w języku PHP. Postaram się Wam teraz przybliżyć na dwóch przykładach, jak działa ten algorytm sortowania bąbelkowego. Pierwszy przykład będzie oparty o schemat blokowy wykonany przez magistra Jerzego Wałaszka. Jest on dostępny na stronie, do której link będziecie mieli w opisie. Sytuacja wygląda tak. Mamy tutaj, jak widać, dwie pętle. Zewnętrzna pętla służy do tego, aby przejść po każdym elemencie listy. Natomiast wewnętrzna pętla, czyli ta druga, służy do tego, żeby porównać elementy wewnątrz listy. Bo w sortowaniu bąbelkowym tak naprawdę chodzi o to, że każdy element listy porównywany jest z pozostałymi. Jeżeli spełniony jest na przykład pierwszy element jest większy od drugiego, następuje zamiana. Jeżeli tak nie jest, ta zamiana nie następuje. Jeżeli byśmy stosowali listę na przykład od najmniejszego, to się sprawdza w przypadku listy, jeżeli stosujemy od najmniejszego do największego, natomiast też działa to w drugą stronę, czyli od największego do najmniejszego. Tutaj może na takim żywszym przykładzie pokażę Wam, a mianowicie chcemy uporządkować sobie tą listę do takiego stanu. Więc teraz tak, po pierwsze pętla pierwsza, co robi? Algorytm porównuje te dwie wartości. Czyli to już robi tak jakby pętla druga. I ona sobie sprawdza elementy. Jeżeli zachodzi tutaj w tym wypadku zależność, jak widać te elementy się zamieniły. I sprawdza tak każdy kolejny element. I zakończyliśmy tak jakby pierwszą iterację tej pętli i mamy taki stan jakby na ten moment. Ale to nas jeszcze nie satysfakcjonuje, dlatego że jeszcze tutaj wypadałoby tą dziewiątkę wstawić tutaj. Więc w tym wypadku algorytm wykonuje kolejną iterację, gdzie porównuje 1 z 9, OK, 9 z 5, nie OK, więc zamieniam. 9 z 8, nie OK, zamieniam. Natomiast dodaję 9 z 10, OK. I tak naprawdę doszliśmy do tego stanu, który oczekiwaliśmy tak naprawdę. I to była druga jakby iteracja pierwszej pętli. Takie jest, można by powiedzieć, uproszczone działanie algorytmu. Na pewno warto sobie doczytać z różnych innych źródeł, bo jest masa materiałów. Natomiast, jak mówię, to jest tylko taka skrócona wersja. Teraz przejdę do samej implementacji tego algorytmu w języku PHP. Dobrze, przejdźmy więc do implementacji już samego algorytmu. Jak widzicie, przygotowałem tutaj jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową algorytmu sortowania bąbelkowego, czyli to tak naprawdę mówi nam, ile operacji będzie trzeba wykonać, aby dla n elementów algorytm został zrealizowany, czyli w tym wypadku wszystkie elementy tablicy zostały posortowane. Tutaj mamy złożoność obliczeniową dla najlepszego możliwego przypadku, dla przeciętnego, najgorszego, a jeszcze dodatkowo pamięciową. Czyli w tym wypadku pamięciowa tyczy się tego, że wszystkie elementy w tablicy już od razu byłyby uporządkowane. Teraz tak, na początek tego zadania przygotowałem tablicę, która liczy 20 elementów. I przejdźmy już do samego kodu. Będą nam potrzebne na pewno dwie pętle. Po pierwsze pętla pierwsza, wykorzystam tutaj for i równa się 0 i mniejsze od, i teraz potrzebna nam jest długość tablicy. W tym wypadku zastosujemy sobie na zmiennej length
funkcję php count. O Jezu. Count. I policzymy sobie elementy tablicy. Dobra. I teraz tak. I plus. Dobra. Następna rzecz, która nam jest potrzebna, to jest druga pętla. Bo to jest pierwsza pętla, to jest ta pętla zewnętrzna, która służy nam do tego, żebyśmy sprawdzali każdy element tablicy. A teraz druga pętla, która będzie nam służyć do tego, żebyśmy porównywali te elementy. Czyli tak samo j równa się, dajmy na to 0. Teraz j mniejsza od długości, ale musimy odjąć 1. Dlaczego? Dlatego, że sprawdzamy jakby, porównujemy elementy, ale tak jakby tablica ma 20 elementów. Sprawdzamy, porównujemy elementy, czyli porównujemy tak naprawdę jeden element z pozostałymi 19. Dlatego tutaj odejmujemy 1, bo ten 1 to jest właśnie ten, który porównujemy z innymi. Dobra, teraz tak, jako że musimy sobie sprawdzić, elementy teraz z tej tablicy, czyli musimy napisać porównywanie. Czyli w tym wypadku if teraz tak, tablica. Teraz porównujemy sobie element j tablicy z kolejnym elementem, czyli że to będzie tablica, jeżeli element tablicy j jest większy od tablica plus 1, tutaj, to wtedy coś robi. Może tutaj najprościej wytłumaczę. Ma się to mniej więcej tak. Mamy tutaj element tablica j. On będzie miał w tym wypadku pierwsza wartość, czyli 55. I w tym wypadku, czy on jest większy j plus 1 od wartości, kolejna wartość, to jest 109. 109. I właśnie w ten sposób jakby każdy kolejny element tej tablicy, czy też listy, będzie sprawdzany i na tej podstawie będą wykonywane operacje przeniesienia, tak jakby dalej zamiany. Będzie wykonywane po prostu to sortowanie. Ale teraz, żeby mogło być wykonane sortowanie, musimy to jeszcze rozknipić, a mianowicie brakuje nam tak naprawdę chyba 3 linii kodu. Po pierwsze potrzebna nam jest zmienna jakaś tymczasowa, nazwijmy ją temp. I w niej będziemy przechowywać ten element. Bo teraz tak, jeżeli się okaże, że większy, to teraz musimy zrobić jedną magiczną sztuczkę pod tytułem takim, że teraz dajmy na to 109 jest większa od 11. Więc w tym wypadku musi zostać wykonana zamiana. Więc tą zmienną, jakby to 109 będzie w tym wypadku jako j. Natomiast teraz to jest ta druga wartość, czyli 11, będzie jako j plus 1. I teraz musimy zrobić coś takiego, że musimy to tak naprawdę zamienić. Czyli to, co jest w j plus 1 wartość, czyli to 11, musi przejść tutaj. A to, co jest w 109, musi przejść do to, co jest jakby w tym j, czyli to 109, musi przejść do j plus 1. Czyli zamieniamy jakby te elementy ze sobą. Więc teraz tak, mamy tą zmiennę tymczasową, która będzie przetrzymywać tą wartość j plus 1. I teraz zróbmy sobie teraz tak. Tablica j plus 1 to teraz właśnie element tablica j. Czyli dokonujemy podmianki. Czyli tam gdzie było j plus, czyli tam gdzie był ten kolejny element tablicy, jest teraz ten wcześniejszy. Ale teraz musimy jeszcze wrócić sobie z tą wartością, czyli tam gdzie było tablica j, musimy sobie wrzucić wartość temp.
Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że w tym wypadku, tak jak mówię, temp jest pusta, równa się 109. I teraz tak. Dalej idąc mamy 109. To się równa teraz 11. A teraz do tych 11 przypisujemy, a teraz to 11 będzie się równać 109. Zamiana. I myślę, że chyba to tyle, jeżeli chodzi o ten algorytm. Zróbmy sobie teraz jeszcze jedną rzecz. Najpierw sprawdźmy, czy strona nam zadziała. Czy nie popełniliśmy żadnych błędów. O, jeszcze sobie tak zerknę na szybko. Aha, tak, jedna sztuczka. Jeden błąd, jeszcze J++. Dobra. Dobra, widać, że strona działa, ale wyświetlmy sobie teraz te wartości. Po prostu chyba for each najszybciej. For each. I teraz tablica as value. I zróbmy sobie to jakoś sprytnie, tak może echo value. Kropka. I żebyśmy mieli każdy element jakby oddzielnie. Spacja. Jak widać, nasz algorytm uporządkował wszystko. No i myślę, że to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o algorytm sortowania bąbelkowego. Mam zamiar opracować jeszcze może algorytm sortowania przez wstawianie, wybieranie, ewentualnie quicksort. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na ten moment i w tym odcinku to tyle. Całość oczywiście macie na gicie, będzie link podany, tak samo jak do materiałów edukacyjnych pana Jerzego Wałaszka. Was natomiast proszę o komentarz, informację, czy taka forma materiału się przydaje, coś zmienić, może coś lepiej tłumaczyć, inaczej, jak jakieś błędy są oczywiście, to również bardzo będzie mi miło usłyszeć o tym, co poprawić na następny raz. Tyle z mojej strony, dzięki wielkie, cześć.